Siemaneczko! Słuchajcie, jeżeli nigdy nie byliście na operze, to tak jak ja, rok temu. I w zeszłym roku, tak zupełnie przypadkiem tak naprawdę odkryłam, że do tutejszej walencjańskiej filharmonii można kupić abonament na wejścia na operę. I stwierdziłam, kurczę, czemu nie, nigdy nie byłam, no to zobaczymy, z czym to się je, nie? I słuchajcie, Les Arts w Miasteczku Nauki i Sztuki oferuje taki abonament, który kosztuje, jeżeli masz poniżej 28 lat, 50 euro, a jeżeli masz poniżej 35, ale powyżej 28, to 100 euro. I w ramach tej opłaty można wejść na 5 spektakli w ciągu roku. Gdzie tkwi haczyk? Gdzie tkwi haczyk? Haczyk tkwi w szczegółach oczywiście, no bo w momencie, w którym bardzo chcemy iść na jakiś spektakl, to możemy taki bilet zarezerwować z dużym wyprzedzeniem, ale z tym abonamentem możemy wybrać sobie tylko i wyłącznie miejsca w strefie 4. i 5., czyli bardzo wysoko i generalnie z dość ograniczoną widocznością. Ale jest pewien myk, który polega na tym, że 2 dni przed spektaklem można kupić bilet w ramach tego abonamentu w dowolnym miejscu sali. Czyli jeżeli pozostały miejsca pod sceną, to za te 10/20 euro możemy sobie wybrać dowolne miejsce. W sensie opłatę już uiściliśmy, teraz musimy sobie tylko ten bilet kupić. No i właśnie z tej okazji postanowiłam nieco się dokształcić klasycznie. Zobaczyć, czy lubię, czy nie lubię, czym jest opera, jak opera wygląda na żywo, a nie tylko jak się jej słucha. No i co? I w ciągu zeszłego roku 5 razy rzeczywiście wybrałam się na operę. Raz była ze mną Czaja, plus do tych 5 razy też dochodzi jedna kolejna wizyta, która była zaplanowana osobno, więc kupiłam bilet, zanim się zorientowałam, że jest abonament, i był to koncert Józefa Jakuba Orlińskiego, bo w zeszłym roku też występował w Walencji. Serdecznie polecam, bo bilety dalej są w sprzedaży, tak mi się wydaje, więc jeżeli mieszkacie w Walencji, to koniecznie musicie to zrobić. A jeżeli planujecie przyjechać tak i niekoniecznie chcecie kupować taki karnet, to tak czy siak warto zerknąć sobie na program tej opery, tej filharmonii, bo mają dużo różnych ciekawych rzeczy i w zasadzie nie tylko operę. Jak byłam pierwszy raz tam na jakimś występie, to poszłyśmy na flamenco. Nie było w głównej sali, tylko w jednej z mniejszych sal, bo generalnie budynek jest ogromny i w ogóle można go zwiedzać, więc też serdecznie polecam i możecie się na przykład dowiedzieć, że fotele w niektórych salach zostały wykonane przez Ferrari. Podobno, tak mówili. Także no chyba im wierzę. Z rzeczy, które mnie zaskoczyły, to wiecie, przed pójściem na pierwszy spektakl zerknęłam sobie w Frequently Asked Questions i chciałam znaleźć informacje o dress code'zie, bo różnie to bywa i nie byłam przekonana, jak bardzo elegancka muszę być, bo byłam przekonana, że jednak w jakimś tam stopniu elegancka być muszę. I na stronie okazuje się, że jest napisane, że w zasadzie to niekoniecznie. W sensie nie mają to być sandały, nie ma to być strój taki bardzo ogrodowy, ale też wybitna elegancja nie jest wymagana. I rozmawiałam o tym ostatnio ze znajomymi w pracy. Okazuje się, że to nie jest do końca hiszpańska rzecz, to jest południowo-hiszpańska rzecz. W Madrycie, jeżeli będziecie się chcieli wybrać do filharmonii, do teatru, na jakiś koncert, ta elegancja jest trochę bardziej wymagana. Tutaj prawdopodobnie ze względu na temperaturę stroje są bardziej, może nie bardziej frywolne. To nie jest taka elegancja, że frak i że suknia wieczorowa, tylko takie classy casual. No i co? Scena jest fajna, budynek jest super. Co jeszcze mogłabym powiedzieć? Mogłabym powiedzieć, na jakich spektaklach byłam w zeszłym roku. Otóż zaczęłam od Damy Pikowej Czajkowskiego, w związku z czym małym osiągnięciem było to, że raz na jakiś czas rozumiałam pewne słowa, bo raz, że
niektóre rosyjskie słowa brzmią podobnie do polskich, więc dało się je zrozumieć, a no oczywiście śpiewają w oryginale. I co do śpiewania w oryginale, to cały myk polega na tym, że nie dostajemy papierowej wersji libretta, byłoby dość dużo drukowania, ale w fotelach są wbudowane ekraniki, w związku z czym jesteśmy w stanie przeczytać tekst, który w danym momencie jest śpiewany i tekst pojawia się po hiszpańsku, po walencjańsku i po angielsku. Klikając taki mały przycisk możemy sobie wybrać język. No więc jeżeli nie przeszkadza nam ruszanie oczami cały czas w górę i w dół, żeby przyglądać się scenografii i ludziom na scenie oraz napisom, no to jest to całkiem fajne rozwiązanie. Szczególnie, że jeżeli siedzimy w tej strefie pierwszej, to nie trzeba bardzo mocno ruszać oczami, bo jednak napisy i te ekraniki są na takiej wysokości, że właśnie jesteśmy w stanie to objąć wzrokiem. Trochę gorzej jest, jeżeli siedzimy w strefie drugiej, czyli na balkoniku, bo tam rzeczywiście ten skos jest trochę większy i fotel, który jest przed nami, który ma w oparciu właśnie ten ekran, jest niżej. Niemniej jednak no, możemy zrozumieć, co śpiewają, bo nie jest to wcale takie łatwe do zrozumienia. No więc zaczęłam od damy pikowej i tam też przekonałam się, że ten strój bardzo mocno nie obowiązuje, bo koło mnie siedział chłopak mniej więcej w moim wieku, przyszedł w shortach, białym t-shircie i z siatką w ręku. Podejrzewam, że skądś wracał, albo był na wakacjach i stwierdził, że może wpadnie, ale nikt nie zwrócił mu uwagi, więc jakby wydaje mi się, że spoko. To bardziej kwestia tego, że ja idąc na tą operę chcę się tak fajnie trochę poczuć, więc za każdym razem jednak jakoś tam się stroję. Innych za bardzo takich wyjściowych wyjść nie mam. Po damie pikowej kolejny spektakl, na który się wybrałam, to była Maria Stewarda. To był spektakl, który zachwycił mnie najbardziej pod kątem gry świateł i scenografii i tego, w jaki sposób światło i cień i kolorystyka, która była utrzymana w bieli i czerni, podkreślała to, gdzie coś się dzieje i podkreślała postaci. Także pod tym kątem ten spektakl tak naprawdę najbardziej zapadł mi z pamięci ze wszystkich 5. I rzeczywiście to był spektakl, w którym odkryłam, że chóry to moja zdecydowanie ulubiona część, plus orkiestra grająca w Les Arts jest niesamowita i zawsze dostają największe oklaski. Nie żeby soliści byli źli, ale orkiestra zawsze daje czadu i no, grają rewelacyjnie. Także cieszę się bardzo, że będę mogła ich w tym roku zobaczyć jeszcze raz. Trzecią operą, na którą się wybrałam, była Rusałka Dworzaka. I tutaj trochę się chyba zawiodłam, ale to bardziej ze względu na moje oczekiwania, bo liczyłam na to, że rzeczywiście, jeżeli jest to rusałka, więc postać fantastyczna, to ta scenografia będzie taka trochę bardziej high fantasy, a była taka bardzo biurowa. A wodnik był w garniturze, rusałki biegały w takich białych sukieneczkach i szczerze mówiąc chyba chciałabym zobaczyć rusałki w zielonych włosach i ten podwodny świat rzeczywiście w takiej stylistyce bajkowej. Niemniej jednak gdzieś tam trochę poczytałam, pooglądałam i okazuje się, że to w tej chwili w sumie jest taki trochę styl, taka trochę moda, że w ten sposób właśnie wyglądają scenografie operowe. I nie tylko Rusałka w ten sposób została przedstawiona, ale również właśnie kolejna opera, na której byłam, to był Orfeusz i Eurydyka i też ta stylizacja jest taka bardziej nowoczesna. Postaci właśnie są ubrane w garnitury, w kapelusze, a w tego typu ubrania, co znowu z jednej strony trochę mnie zawiodło, z drugiej strony to była bardzo fajnie wykonana scena. Bardzo podobało mi się, jak znowu światło grało na tej scenie, jak cienie miały pewien tam wkład właśnie w to, jak odbieraliśmy miejsce, w którym się znajdujemy i tak naprawdę było to przecudownie zagrane, także również mi się podobało. Nie jestem pewna, czy to była ta sztuka, czy właśnie kolejna
I ostatnia, którą w zeszłym roku widziałam, którą był Bal Maskowy Verdiego, odkryłam, że soprany nie są takie złe, o ile są to takie bardzo ciepłe soprany. Na tym etapie wiem, że bardzo, nie że nie lubię, ale takie wysokie i zimne soprany nie przypadają mi do gustu tak bardzo jak takie soprany ciepłe i takie głębokie, wysokie, a jednak takie brzmiące i cieplutkie. Ale chóry dalej zdecydowanie są na pierwszym miejscu, robią robotę i za każdym razem mam ciarki na całym ciele, więc chętnie posłucham trochę więcej chórów. I co do Balu Maskowego, to również była sztuka utrzymana w takiej scenerii bardziej nowoczesnej. Chciałabym zobaczyć chociaż raz taką właśnie operę utrzymaną w klimacie takim, w jakim została ona napisana. Maria Stuarda rzeczywiście była utrzymana w takiej konwencji. Mieli takie właśnie suknie z krezami, wielkie, takie ogromne ubrania i wyglądało to naprawdę rewelacyjnie. I nie wiem, miało dla mnie jakieś takie trochę bardziej na mnie podziałały wizualnie, ale podobało mi się. Generalnie tak ogólnie wszystkie 5 wyjść były bardzo ciekawe i bardzo fajne i powoli sobie odkrywam, co mi się podoba, a co mi się nie podoba. I w tym roku również mam kupiony już właśnie karnet. Czeka mnie, mam nadzieję, kolejna moc wrażeń i mam nadzieję, że jeszcze się z Wami nimi podzielę. Możemy też sobie zerknąć na kanał na YouTubie Les Arts, gdzie właśnie są te zeszłoroczne i te poprzednie spektakle przedstawione, są jakieś trailery, są pewne informacje dotyczące choreografii i samej opery i masa innych rzeczy. Aczkolwiek większość jest po hiszpańsku, więc to może być mały problem, ale można posłuchać. Oprócz YouTube'a jest też Instagram i na Instagramie również pokazują się pewne nowości, jeżeli pojawi się jakiś nowy bilet, abonament czy spektakl. No i oczywiście sam budynek jest przecudowny, jak już wspominałam, a wieczorem po spektaklu, bo spektakle zwykle zaczynają się o 18, 19:30, zależy którego dnia, po spektaklu zwykle jest już ciemno. Więc miasteczko nauki i sztuki wygląda naprawdę olśniewająco. Warto też się właśnie wtedy przejść na jakiś mały spacer dookoła Les Arts. Ale generalnie polecam. Jak nie byliście jeszcze na operze, to warto się chociaż raz wybrać, albo jak nie raz, to może bardziej nawet 2, bo w sumie opera operze nierówna, a Dama Pikowa na przykład nie zafascynowała mnie tak bardzo, jak na przykład właśnie Maria Stuarda, która była drugą operą, na którą się wybrałam. Moje odkrywanie opery trwa i co? I chyba do zobaczenia przy kolejnej opowiastce.